zapoznam Was z Rodą. To coś, czego szukała, przyszło w momencie absolutnej rozpaczy, kiedy sens czegokolwiek, co jej się zdarzało, stracił na znaczeniu, czyli nie było sensu jakiegokolwiek istnienia, czyli świadomość siebie, swojego jestestwa i doświadczenie pokoju, bo to jestestwo, jaźń jest zanurzona w pokoju, przyszła z łaski. Dzień dobry. Dzisiejsze nagranie będzie miało dwa cele. Jednym celem jest zmniejszenie ciśnienia, jakie zazwyczaj tworzymy samemu sobie na drodze rozwoju duchowego. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, bo chcemy, by ten rozwój był szybszy. Drugim celem jest wytłumaczenie różnic w rozwoju takim, jakie je zwyczajowo pojmujemy, czyli co to w ogóle znaczy rozwój, a rozwojem, który jest rozwojem duchowym. Mówiąc o wymienionych celach, zapoznam Was z Rodą. Skąd takie imię? Roda to jest imię, które będę wykorzystywać do moich nagrań, do tego i również innych nagrań, by na przykładzie osoby, którą tak właśnie nazwałam, zaprezentować cele nagrań. Roda będzie reprezentowała każdego z nas. W dzisiejszym nagraniu będzie to kobieta. By było łatwiej zrozumieć znaczenie tego imienia, w opisie pod tym nagraniem przytaczam cytat z mojego bloga pod tytułem Kim jest Roda. Jak wcześniej powiedziałam, w dzisiejszym nagraniu Roda jest kobietą, jest dojrzałą kobietą. Oczywiście, jak każdy z nas, doświadczyła w swoim życiu wiele trosk, wiele zawodów, ale też jak każdy z nas doświadczyła i chwilę szczęścia, chwilę satysfakcji. Jak też większość z nas, jak była młodą dziewczyną, próbowała grać na kilku instrumentach, próbowała kilku dyscyplin sportowych. I też, co się wielu nam zdarzyło, mi na przykład, że żadnej z nich nie rozwinęła. Swoje miejsce znalazła jednak przy książkach. Ukończyła studia, pracuje w wymarzonym zawodzie. Poznała mężczyznę, założyła z nim szczęśliwą rodzinę. I jak opowiadam o Rodzie, to wszystko byłoby ok, gdyby nie w tle doświadczeń tych dobrych i tych złych od zawsze czuła obezwładniającą pustkę, którą niczym nie mogła wypełnić. Czuła, że jest coś więcej, ale nie wiedziała, jak się to nazywa. Dlatego poszukiwała czegoś, co mogłoby tą pustkę wypełnić. Była taka jej droga duchowa, angażowała się w różne kościoły, odłamy religijne, odwiedzała mnichów, przebywała w klasztorach. Roda uprawiała jogę, by zbliżyć się do tego czegoś. Miała również, nie każdy je ma, doświadczenia z planów astralnych. Przez całe życie medytowała. I co to dało? No nic to nie dało. Miała doświadczenie, ale to coś, czego szukała, przyszło w momencie absolutnej rozpaczy, kiedy sens czegokolwiek, co jej się zdarzało, stracił na znaczeniu, czyli nie było sensu jakiegokolwiek istnienia, czyli świadomość siebie, swojego jestestwa i doświadczenie pokoju, bo to jestestwo,
jaźń jest zanurzona w pokoju, przyszła z łaski. Oczywiście, że miała wiele doświadczeń, tak jak my, ale naprawdę przyszła z łaski. Roda usilnie przez całe życie dążyła do rozwoju. Próbowała go przyspieszyć, próbowała zgłębiać nauki, szła w nowe doświadczenia. Jak wcześniej mówiłam, wyjeżdżała, przebywała w klasztorach, ale to coś przyszło z łaski. Czyli niektórzy z Was wiedzą, że nawet jeżeli z tego, co mówię, logicznie było poczekać na tą łaskę, to jednak doświadczenia, które mamy, czytanie książek, zgłębianie nauk, ciąga bardzo mocno. Wszystko przychodzi z łaski, ale w swoim życiu my doświadczamy nauczycieli, tylko nie możemy często ich przyjąć, często ich nie rozumiemy i ta łaska nie nadchodzi. Pytaniem jest, czy powinniśmy się biczować za to, że ta łaska nie nadchodzi, czy możemy mieć pretensje, że nasz rozwój i te doświadczenia przychodzą w takim, a nie w innym tempie. I takie są wymagane, by łaska mogła się pojawić w naszym prywatnym życiu. W niektórych życiach doświadczenia są niepotrzebne, ale w naszym tak ma być. I czy mamy się za to biczować? No nie za bardzo, bo biczując się, że rozwój przebiega w takim, a nie innym tempie, powinniśmy mieć również pretensje do dziecka, które wolno się rozwija przez całe lata, staje się z niemowlaka dzieckiem, z dziecka starszym dzieckiem, potem nastolatkiem. I do takiego dziecka powinniśmy mieć pretensje, że w rok nie staje się pełnoprawnym i szanującym się obywatelem. A do dziecka mamy wyrozumiałość. Pytaniem jest, dlaczego nie potrafimy ofiarować tej cierpliwości sobie samemu. Dlaczego takie pytania zadaję? Dlatego, że to, co ten wasz rozwój, ten rozwój do punktu tego, że jesteście dojrzali, to jest rozwój ego. W rzeczy samej jesteście bardzo młodym ego, które nie jest w stanie tej łaski jeszcze przyjąć. Rozumiecie? Jesteście młodzi, jesteście dziećmi, jesteście niemowlakami. Niemowlak nie dostępuje tej łaski. W tym momencie chciałabym się odnieść do drugiego punktu tego nagrania, związany jest oczywiście z pierwszym, i wyjaśnić różnice w rozwoju, tak jak je zazwyczaj pojmujemy, a rozwojem duchowym. Pokażę różnicę w rozwoju człowieka od dziecka do rozwoju, od dziecka do dorosłego, a rozwoju osoby z silnym ego do osoby z rozpuszczonym ego, czyli tam, gdzie pojawia się ta łaska, o której wcześniej mówiłam. Nie rozumiejąc tych różnic, stanie się tak, że w przypadku rozwoju ego będziecie oczekiwali takich samych zmian, jak w przypadku rozwoju człowieka, czyli że ego coś będzie nabywać, a coś tracić, tak jak w rozwoju człowieka. Coś nabywa dziecko, czyli dziecko rozwija się, pozbywa się cech niemowlaka, cech dziecka, potem cech nastolatka, uczy się odpowiedzialności, więcej rozumie więcej abstrakcji, lepiej orientuje się w relacjach międzyludzkich, ale również nabywa cech człowieka dorosłego, czyli człowiek jako trzon jest
taki sam, a zmienia się charakterystyka jego funkcjonowania. Rozwój ego, czyli rozwój duchowy, jest inny. Ego silne, te, które tej łaski nie za bardzo może przyjąć jej, po prostu jej nie zrozumie, pozbywając się cech, nie ulega zmianom, czyli nie nabywa nowych cech, tak jak człowiek dorosły, ale zanika i pojawia się przestrzeń dla nowej świadomości. Czyli nie spodziewajcie się Państwo, że rozwój duchowy będzie przebiegał prawidłowo, jeżeli ego działa w świecie zewnętrznym na niezmienionym poziomie, czyli jest cały czas tak samo silne. Ma zanikać. Rozwój Wasz nastąpi dopiero wtedy, gdy odczujecie, że świat zewnętrzny traci na znaczeniu. Sam z siebie, tak niby przypadkiem, albo tak jak w przypadku Rody, w wyniku tej absolutnej pustki i rozpaczy, straci na znaczeniu. Co z tego wynika, co powiedziałam? Tylko tyle, by nie oczekiwać od siebie samego, że szybkość Waszego rozwoju będzie wprost proporcjonalna do wysiłku, który w niego włożycie, gdyż rozwój dzieje się z łaski. Przebiegać też będzie w takim tempie, jakim ma przebiegać. Nie przyspieszycie tego rozwoju. Możecie na pewnych etapach swojego życia nie być gotowi do przyjęcia łaski, dlatego to jest łaska, ale doświadczenia w tle są potrzebne, konieczne i tak, a nie inaczej mają przebiegać. Pamiętajcie też, wracając do tego imienia Roda, który reprezentuje tutaj i Ciebie, i mnie, że spotykając na swojej drodze człowieka lub siebie samego, to w rzeczy samej wchodzicie w kontakt z jego ego. A ego drugiej osoby, czasem ego Wasze, to jest jeszcze taki ego maluch, który wymaga wiele Waszej wyrozumiałości. Dlatego, jeżeli Wasze ego jest jeszcze silne, funkcjonuje w tym świecie i nie dostępujecie łaski na drodze duchowej, łaski oświecenia, to bądźcie dla siebie wyrozumiali. Czy Wam się to podoba, czy nie, przejdziecie X doświadczeń, które będą rozłożone w pewnym czasie i łaska przyjdzie, ale po pewnych doświadczeniach, jakiekolwiek te doświadczenia będą, to one mają się wydarzyć. Czas ma minąć, żeby łaska mogła nastąpić. Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo.